Witamy serdecznie na czacie inwestorskim. Ja nazywam się Dawid Sękowski, jestem dyrektorem operacyjnym w firmie Starwood Industries. A ja nazywam się Maciej Dobrowolski, bardzo miło mi Państwa powitać i gościć tutaj po raz pierwszy. Jestem dyrektorem marketingu, którym to zajmuję się od wielu lat. No i praca tutaj jakby pozwala mi też łączyć moją wieloletnią pasję, jaką są gry. Także zapraszamy serdecznie na prezentację. A o czym dzisiaj będziemy mówić? Jeszcze krótkie przedstawienie nas. Plan prezentacji. Pokrótce przypomnimy, czym się zajmujemy, kiedy powstaliśmy, a później już przejdziemy do samej aktualizacji. Powiemy o ostatnich zmianach, m.in. w zarządzie, jaki jest aktualny stan produkcyjny, informacje dotyczące modelu wydawniczego i w ostatniej części przejdziemy do opowiedzenia, co się wydarzyło w zakresie marketingu i co planujemy w przyszłości. I na sam koniec zaprosimy Państwa do udziału w czacie i zadawania pytań. Dobrze, tytułem przypomnienia, jesteśmy spółką, która została założona w 2018 roku. Pracujemy aktualnie nad jednym tytułem, adaptacją książki Stanisława Lema pod tytułem Niezwyciężony. To jest nasza grafika promująca ten tytuł. Pokrótce jest to gra, która jest osadzona w retrofuturystycznej, charakterystycznej stylistyce. Jest to thriller narracyjny, science fiction. Jeżeli chodzi o same szczegóły odnośnie gry, to gra jest typowo jednoosobowa. Grę produkujemy w silniku Unreal 4, natomiast sam setting jest w kosmosie, pokazujemy tajemniczą, odległą planetę. Czas rozgrywki około 8 godzin. Planujemy symultaniczny launch zarówno na konsole nowej generacji, jak i PC-ty. Premiera w tym roku. Przypomnienie składu zespołu. Tutaj istotne jest doświadczenie. Na dole pokazujemy tytuły, przy jakich pracował zespół, który działa przy Niezwyciężonym. Widzimy szerokie doświadczenie Wiedźmin, m.in. Cyberpunk, Dying Light, Dead Island, Observer, Two Worlds czy też Layers of Fears. Istotne jest to, że wszyscy współpracownicy są akcjonariuszami spółki i co ważne, mają podpisane umowy lock-up w okresie od 6 do 12 miesięcy, liczone od daty premiery gry. Tu warto podkreślić, w zeszłym roku chociażby prezes Marek Markuszewski podpisywał też dodatkową umowę lock-up, żeby upewnić się, że ten czas lock-upu jest dla całego zespołu produkcyjnego zachowany. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatnich zmian. Niedawno komunikowaliśmy przy okazji publikacji również raportu rocznego. W tym samym dniu została zakomunikowana zmiana, stąd też i Maciek dzisiaj jest z nami podczas tego spotkania. W miejsce 2 osób z zespołu produkcyjnego, Daniela Betkę i Mariusza Antkiewicza, w zarządzie aktualnie zasiada Maciej Dobrowolski, reprezentujący dział marketingu. I aktualnie skład zarządu mamy 3-osobowy. W obszarze Rady Nadzorczej też mamy kilka zmian, które wynikają po części z zakończenia mandatu poprzedniej kadencji. Aktualnie z nowych osób mamy Wojtka Weissa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, wspiera spółkę w obszarze korporacyjnym i zarządczym. Mamy Martę Adamską, która ma wieloletnie doświadczenie m.in. w takiej spółce jak Go.com, wspiera spółkę w rozmowach z partnerami, między innymi z wydawcami również. Mamy Michała Pietrzkiewicza, który jest biegłym rewidentem, również inwestorem, posiada tytuł CFA, wspiera spółkę w obszarze finansów. Komunikowaliśmy również w raporcie rocznym, że w ostatnim czasie zatrudniliśmy 17, czy też rozpoczęliśmy współpracę z 17 osobami. Tak naprawdę to będzie jedna osoba więcej. Maciek powie dzisiaj o nowej osobie, która zajmuje się u nas community. Natomiast w obszarze zespołu deweloperskiego pokrótce pokazujemy kilka obszarów, jak wygląda struktura. Tutaj mamy część dotyczącą artu. W obszarze dotyczącą designu mamy taką strukturę. Nie komunikowaliśmy odnośnie writera. Od niedawna rozpoczęliśmy współpracę z Magdaleną Kucenty, która między innymi współpracowała z takimi firmami jak CD Projekt czy też 11-bit Studios. W dziale Tech and Production struktura wygląda w ten sposób.
i zapowiedziana zmiana w dziale marketingu. Oprócz trzyosobowego poprzedniego składu mamy Angelikę Kaudus, która będzie u nas rozkręcać, czy też rozkręcać dział community. Ok, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o zmiany, czy też podsumowanie tego, co się wydarzyło w produkcji, aktualny stan produkcji to jest etap beta. Zakończyliśmy m.in. alfę pod koniec zeszłego roku. Etap beta, dla przypomnienia, to jest ostatni etap, w którym osadzamy już finalne elementy rozgrywki, czyli z punktu widzenia też graczy, z punktu widzenia też zespołu, to jest taki najbardziej ekscytujący etap, wtedy już widać, jak będzie wyglądać docelowa produkcja. I w tym obszarze zakończyliśmy już pierwszy etap beta, o tym pokrótce powiem, który to z kolei pokazuje tą rozgrywkę, jak ona będzie wyglądać. Natomiast wrócę jeszcze na chwilę. Podsumowanie od zeszłego roku, od stycznia do marca bieżącego roku zakończyliśmy w sumie 8 etapów produkcyjnych. Rozpoczęliśmy właśnie pracę nad etapem beta. Co istotne, rozpoczęliśmy testy również zarówno na PC-tach i konsoli. Wspominaliśmy o symultanicznym launchu na obydwu platformach. Z dodatkowych rzeczy, które już ubarwiają coraz mocniej grę, to są m.in. nagrania aktorów, które rozpoczęliśmy, oraz tworzenie animacji z wykorzystaniem technologii motion capture. I tutaj wspomniany etap beta, czyli w połowie marca tego roku, zakończyliśmy pracę nad pierwszym etapem i efekt tego etapu rozesłaliśmy do opiniotwórców. Między innymi do branżowych konsultantów, wydawców, właścicieli platform sprzedażowych i innych mediów prasowych. Tak naprawdę staramy się testować z każdej możliwej strony efekt pracy po to, żeby otrzymać informacje o tym, czy kierunek, jaki wybraliśmy, jest dobry, wyłapanie błędów, wyłapanie jeszcze jakichś obszarów, które wymagają poprawy. I ostatnia rzecz, która również będzie zamykać niejako klamrą testowanie tego pierwszego etapu, to jest rozpoczęcie zamkniętych testów, które już niedługo przed nami. Ok, i teraz dwa słowa odnośnie samego modelu wydawniczego. Pisaliśmy o tym też w naszych raportach, zastanawialiśmy się, jaki model przyjąć. Teraz już wiemy, że chcemy współpracować z wydawcą. W ramach tych prac przeprowadziliśmy liczne rozmowy, zrobiliśmy selekcję wydawców i aktualnie działamy w tym kierunku, aby sfinalizować umowę wydawniczą, zamknąć ten etap i rozpocząć współpracę, a ta współpraca będzie zakładało długoterminowy okres działania z partnerem. Będą to m.in. testy po to, żeby sprawdzić odbiór naszego produktu, lokalizację, dostosowanie językowego zapotrzebowania, że tak powiem, na nasz produkt w różnych obszarach świata, współdziałanie z Maćkiem, z całym zespołem marketingowym przy okazji promocji produktu, no i oczywiście dystrybucja i sprzedaż po to, żeby zmaksymalizować potencjalną sprzedaż. Dobrze. Oddaję głos Maćkowi. Teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do sekcji marketingowej. Tutaj na tym slajdzie widzimy, przypominam, czy pokazuję nasze główne cele marketingowe i zarówno dla studia, jak i dla produktu. Więc dla Invincible to jest osiągnięcie statusu gry referencyjnej w gatunku gier narracyjnych. Natomiast dla naszego studia chcielibyśmy być studiem znanym ze swojej niezależności i tworzenia znaczącej jakościowej rozrywki. Na tym będziemy się skupiać i do tego będziemy dążyć w obu tych przypadkach. Plan kampanii marketingowej, bardzo pokrótce, jak został przygotowany. Kampanię mamy podzieloną na fazy. Mamy ją również podzieloną na podkampanię. To się wiąże z tym, że mamy określone różne grupy docelowe i do tych różnych grup docelowych trochę w różny sposób się komunikujemy. Czyli po prostu mamy zbudowane wokół elementów gry, czy też firmy. Mamy określone narzędzia, jakimi będziemy się posługiwać w kampanii, czyli takie jak materiały, influencerzy. Mamy wybrane wydarzenia, na których będziemy publikować główne materiały marketingowe. Wreszcie mamy wybrane i tak naprawdę rozpoczętą współpracę z partnerami poprzez wykorzystanie ustabilizowanych kanałów i ich społeczności. Mamy również określone cele, KPI, takie jakie chcemy mieć na 6 miesięcy, na 3 miesiące oraz na moment premiery. Mówimy tutaj oczywiście o wishlistach, wyświetleniach filmów, grupach docelowych, grupach fanów i innych.
Określony również mamy zakres materiałów marketingowych oraz wykonawców tych materiałów i określony mamy budżet. Dla przypomnienia, większość z Państwa już pewnie widziała tutaj moment, w którym jesteśmy. Także jak widzimy, kampania ta środkowa się bardzo powoli rozpędza. Tutaj budujemy napięcie. Ale to jeszcze przejdziemy dalej, pokażę Państwu dokładnie, gdzie jesteśmy i co będzie się działo dalej. Tutaj również dla przypomnienia takie 3 filary USP-ki, na których budujemy promowanie niezwyciężonego, czyli to jest nowy, dojrzały Atom Punk, retrofurystyczny styl graficzny, który sam w sobie jest natychmiast rozpoznawalny, mocna, interaktywna historia, czyli linia fabularna pełna wyborów, dramaturgii i akcji oparta na wysoko cenionym klasyku science fiction autorstwa Stanisława Lema i ekscytująca obca cywilizacja, niezgłębiona koncepcja nekroewolucji, w której ewoluują sztuczne istoty. Nieorganiczne, obojętne, ale zabójcze. I tutaj takie krótkie podsumowanie, które zaraz rozwinę, ostatnich wydarzeń, które miały miejsce, czyli mówimy tutaj o landing page'u produktowym i bombie megabitowej, na której mieliśmy przyjemność być, o wydaniu teaser trailera, o stronie produktowej, która się pojawiła i kronikach, czyli takim naszej swoistej odpowiedzi na Dev Diaries i Golden Joystick Awards, na których mieliśmy przyjemność prezentować ten materiał. A okres, o którym mówimy, czyli tak naprawdę od października do lutego tego roku, był też dla nas intensywnym okresem testów, kiedy to testowaliśmy różne kanały reklamowe. Więc testowaliśmy na YouTubie, testowaliśmy w całym Google Display Network, czyli to tak naprawdę YouTube też się w to włącza, w searchu, na Facebooku, na Twitterze, na TikToku, na Reddicie i na Instagramie. To oczywiście nie jest koniec testów i dalej przeprowadzamy pewne mniejsze kampanie, gdzie testujemy sobie, które grupy docelowe odpowiadają najlepiej na które kanały. W każdym razie te testy były dosyć obszerne od października do lutego. Oczywiście one nie trwały cały czas, były z przerwami, gdzie badaliśmy sobie, gdzie najlepiej nam te reklamy dają nam najlepsze zwroty po prostu i w których grupach docelowych. Te wszystkie aktywności, o których zaraz będę mówił, czyli Golden Joystick Award, teaser i tak dalej, są zaznaczone tutaj kółkiem, w którym momencie one się wydarzyły. Czyli one już minęły, teraz powoli budujemy, stopniujemy sobie napięcie, o czym też jeszcze będę chciał powiedzieć. No i widzą Państwo, w którym momencie jesteśmy, pniemy się powoli do góry do kolejnych bitów marketingowych. I tak, podsumowanie pierwszego wydarzenia. Więc w dniach prowadzących do obchodów urodzin Stanisława Lema utworzyliśmy taki specjalny landing page produktowy, który określał, opisywał naszą drogę, jak dążymy do tego, gdzie już jesteśmy, poprzez takie wykorzystanie interesujących faktów naukowych, określonych jakby w tym, co interesuje naszą grupę docelową. I w związku z tym wzięliśmy też wydarzenie w bombie megabitowej. Landing page działał na takiej zasadzie, że po kolei, po krokach, zbliżając się co tydzień, udostępnialiśmy każdy kolejny krok na stronie i ostatnim krokiem było dolecenie na Regis 3, gdzie dzieje się akcja niezwyciężonego i wtedy też odpalał nam się teaser trailer. Na zdjęciu możecie też widzieć Państwo stoisko, które było na bombie megabitowej w Krakowie. Mieliśmy bardzo dużo osób odwiedzających przez 4 dni. Rozdaliśmy dobrze ponad 1000 pakietów przeróżnych gadżetów związanych z grą. Mieliśmy hologram, bardzo dużo rozmów, bardzo cennych, a bardzo fajny feedback też od społeczności, która się zebrała. Przechodząc dalej, 14 października opublikowaliśmy nasz pierwszy duży materiał filmowy, teaser trailer. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten teaser wyszedł. Jest bardzo dobra odpowiedź. O wynikach tych wydarzeń jeszcze za chwileczkę opowiem. Następnie 14 października, czyli równo z tym, kiedy ruszył trailer, skończyła się tam ten mały landing page, o którym wcześniej mówiłem, który był aktywny przez miesiąc i zaczęliśmy naszą stronę produktową. Jako że jedną z grup docelowych, dużą grupą docelową są gracze, którzy poszukują narracyjnej, dobrej historii tego typu rozrywki, stwierdziliśmy, że częścią kampanii będzie również kampania narracyjna i ta strona odpowiada na tą potrzebę. Oprócz tego, że oczywiście jest hubem, gdzie można się zapisać do newslettera, są wszystkie najważniejsze wydarzenia, są informacje o grze, screenshoty, wideo. Strona jest właściwie w okresach mniej więcej comiesięcznych,
update'owana o nową część historii. Także osoba wchodząca na stronę może sobie śledzić historię. Historia jest skonstruowana w taki sposób, że dzieje się poniekąd dookoła gry, przeplata się z historią. A no, nie zdradzając za dużo, gracze, którzy będą śledzić stronę, będą mogli zobaczyć potem jej fragmenty być może w grze i tak samo w drugą stronę. Ktoś, kto śledził stronę, będzie mógł odnaleźć to w grze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ta strona się sprawuje. Mamy bardzo dużo dziennych odwiedzin i mamy również bardzo wysoki współczynnik czasu pozostawania na stronie i zapisu do newsletterów, co nas bardzo oczywiście cieszy. Kolejną rzeczą, 24 listopada opublikowaliśmy naszą pierwszą wersję Dev Diaries, czyli kroniki, nazwaliśmy to The Invincible Chronicles i część pierwsza, ponieważ planujemy więcej tego typu materiałów. I tutaj mogą Państwo zobaczyć moment, w którym pokazaliśmy się na scenie. Jesteśmy super zadowoleni z tego momentu, jakim byliśmy pokazani, bo byliśmy ostatnim materiałem ekskluzywnym wyświetlonym zaraz przed rozdaniem głównej nagrody. Także idealny moment, wyniki zarówno na community, jak i wishlistowe z tego wydarzenia też znacznie przekroczyły nasze oczekiwania. Warto jeszcze powiedzieć o storefrontach, czyli o sklepach, w których można nabyć naszą grę. Po lewej stronie widzicie Państwo Steam, który jest prowadzony od dłuższego czasu, od samego ogłoszenia gry. Natomiast w tym okresie, o którym teraz mówimy, udało nam się również uruchomić stronę na Gogu i stronę na Epic Game Store. W obu tych stronach już działają również wishlisty, jesteśmy też zadowoleni bardzo z ich przyrostu. Co więcej, na Gogu akurat wstrzeliliśmy się w taki moment, gdzie byliśmy promowani na akcji Made in Poland. A po prawej widzicie Państwo sklepy, które są w przygotowaniu. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie zarówno w Microsoftie, jak i w Sony, więc należy się ich spodziewać w nie tak dalekiej przyszłości. I tutaj obiecane wcześniej podsumowanie wyników tego okresu. U góry widzicie Państwo wykres z Gaming Analytics, jeśli chodzi o wishlistę. To jest wykres tylko do grudnia, ale no cały czas, jak widać zresztą po community, rośniemy. Czyli krótko podsumowując, tych materiałów filmowych, czyli teasera i kronik części pierwszej i oczywiście w jakimś małym stopniu na naszym kanale YouTube'owym można też znaleźć filmik z targów na bombie megapitowej. To jest ponad 1 milion wyświetleń, co nas bardzo cieszy, ponieważ zdecydowaliśmy się budować nasz własny kanał YouTube. Oczywiście pojawialiśmy się też w przeróżnych różnych innych kanałach, czy to youtuberów, czy kanałów branżowych, ale niemniej jednak ten wynik 1 milion plus wyświetleń na naszym własnym kanale bardzo nas cieszy. Cieszy nas również to, że mamy 95,6%, to są najnowsze dane pozytywnych ocen na tym kanale, ponad 15 000 lajków i ponad 1000 komentarzy. Za ten okres udało nam się również podskoczyć ponad 190 pozycji na Steam Top Wishlist. Mamy 7000 nowych subskrybentów i followersów na różnych kanałach, bo tak jak już opowiedziałem wcześniej, liczymy to community na różnych kanałach, bo prawda, nie zawsze te same grupy docelowe są w tych samych miejscach. Na przykład często zauważamy, że ci ludzie, którzy siedzą na Steamie na przykład, to nie są zawsze ci sami, którzy jednocześnie będą na Facebooku czy też na Twitterze. Dlatego zliczamy tych nowych subskrybentów i followersów z różnych miejsc i do każdej z tych grup staramy się dostosowywać odpowiednie dla nich komunikaty. 64 miliony wyświetleń materiałów promocyjnych. Tutaj jest mowa o właśnie adsach i testach, o których wcześniej było wspomniane. To jest podsumowanie, ile razy wyświetliliśmy się w różnych miejscach, ile osób zobaczyło nasze reklamy. I nie można zapomnieć o mediach. Pojawiliśmy się za ten czas w ponad 100 stronach magazynów internetowych, wliczam też w to różnych twórców na YouTubie, których o nas napisało, przeprowadziliśmy kilka znaczących wywiadów. Z takich wartych wspomnienia to oczywiście IGN, Escapist, który jest tutaj obok na obrazku, możecie Państwo zobaczyć wywiad z nami, PC Gamer, Game Pressure, Game Informer, VG47, Screen Rant, The Gamer, Gry Online, Gram.pl i inni, no bo tak jak wyżej jest napisane, jest to ponad 100 różnych tytułów. I dalsze kroki, co będziemy robić.
Więc tak, w narzędziach oczywiście będziemy kontynuować tworzenie materiałów wideo i trailerów i wspomnianych wcześniej kronik. No nie zdradzamy teraz ich ilości z racji tego, że oczywiście kampania marketingowa musi mieć swoje tajemnice. Na pewno będziemy się pojawiać na wybranych wydarzeniach branżowych, czyli tutaj przykład już wcześniej wspomnianego Golden Joystick Awards. Planujemy też kampanię influencerską i rozmowy z wybranymi influencerami, mamy ich określonych, już trwają. Tak samo wspomniane wcześniej kampanie adsowe na wybranych kanałach, po to nam właśnie były te testy, żeby stwierdzić, które kanały są dla nas najlepsze, choć mamy jeszcze w zanadrzu parę testów jakichś mniej standardowych kanałów, które chcemy sobie sprawdzić. Będą również publikacje mediowe i wywiady. Publikacje na wybranych forach, zarówno oficjalne, jak i marketing szeptany. Będą wreszcie pomniejsze kampanie kreatywne dla wybranych grup docelowych na różnych obszarach, bo tak jak wspomniałem, no mamy bardzo dobrze określone te grupy docelowe, staramy się jeszcze cały czas poszerzać. No i każda z tych grup wymaga trochę innego zaopiekowania, a często również mówimy tutaj o nawet jakichś regionalnych kampaniach, bo prawda, inaczej będziemy się komunikować na rynku azjatyckim, a inaczej na rynku europejskim. Współpraca i cross-promocja z wybranymi partnerami, tutaj już mamy bardzo mocno określone i nawiązane rozmowy z wybranymi partnerami. Przykładem takiej współpracy, którą już ogłosiliśmy, mógł być SteelSeries, czyli ogłaszaliśmy to, SteelSeries promował nas, my promowaliśmy ich, pokazując, że nasza gra będzie na premierze działać z ich sprzętami, czyli nie wiem, na przykład w momencie jakichś wybuchów klawiatura będzie podświetlać się na czerwono. Oprócz tego wspomniane już wcześniej na przykład beta testy i inne rzeczy, którymi oczywiście też zapraszamy do obserwowania naszych kanałów, żeby poznawać, co jeszcze się będzie działo. Przebieg kampanii, tylko tutaj chciałem podkreślić, że stopniujemy napięcie, a promowanie nowych materiałów będzie zsynchronizowane z wydarzeniami. Dalsza budowa kanałów i community to m.in. na Steamie, stronie produktowej, Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie, forach i innych. A już wkrótce będziemy starać się wszystkie te community, które zbudowaliśmy w różnych miejscach, agregować na oficjalnym kanale Discordowym. I tutaj pozostając w duchu najlepszych prezentacji marketingowych, świętej pamięci Steve'a Jobsa, który był mistrzem tych rzeczy, mamy tak zwane Oh and One More Thing. Chcieliśmy się podzielić, aczkolwiek nie zdradzić całościowo, że już w ciągu najbliższych kilku tygodni pokaże się bardzo obszerny, wielostronicowy materiał w zagranicznym, zachodnim, branżowym magazynie. Redaktorzy tego magazynu mieli okazję grać w naszą grę, grali w demo i opisali to, tak jak powiedziałem, na kilkunastu stronicach. Także będzie bardzo dużo nowych informacji, będzie bardzo dużo nowych screenshotów i w związku z tym taki mały konkurs dla Państwa. Pierwsza osoba, która wyśle nam poprawnie odgadnie nazwę tego magazynu i wyśle odpowiedź na ir@starworld.co, adres, który tutaj widać na prezentacji, dostanie od nas paczkę pełną gadżetów z gry The Invincible, w tym m.in. taką koszulkę, jaką mam na sobie. Także proszę wysyłać maile. Oczywiście osoba, która wygrała, dowie się dopiero po publikacji tego magazynu, żeby nie zdradzać, który to. Uzupełnić należy oczywiście, że będziemy mieli również okładkę w tym magazynie. Tak. Mamy okładkę nawet w 2 wersjach. Może to nie była zbyt duża podpowiedź, jaki to magazyn, ale tak, udało nam się naprawdę bardzo dobrą publikację złapać. I tyle tak naprawdę tytułem końca. Teraz chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić do zadawania pytań. Mam nadzieję, że odpowiemy na nie wszystkie w sposób Państwa zadowalający. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.